Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy smażyć przepyszne racuszki, czy też placki, to zależy jak kto nazywa w różnych regionach kraju, z bananami. Tym razem nie z jabłkami, ale z bananami. Zrobimy tak, żeby były takie jeszcze bardziej puszyste, żeby w środku były takie naprawdę super. Smak, żeby miały taki zrównoważony. Także co, żeby nie przedłużać, zapraszam do smażenia racuchów. Przepis jest bardzo prosty. 2 jajka rozdzielamy i ubijamy białka na sztywną pianę, po to, żeby później to ciasto było bardzo pulchne. Musi być dobrze ubite, ale też bez przesady. Piana nie może być zbyt sztywna, bo jak będzie zbyt sztywna, no to ona po prostu później, znaczy tutaj nie opadnie, ale o widzicie, ona ma mieć taki pik, ale ten pik jeszcze ma być tak, no to nie widać, nie ma być aż taki bardzo, bardzo sztywny. Po prostu do tego przepisu najlepsza jest właśnie zaraz przed tym, jak ten pik jest taki bardzo sztywny. Żółtka ucieramy, znaczy nie trzeba ucierać za bardzo, ale z cukrem, to jest łyżka cukru. Można po prostu dobrze wymieszać czepaczką. Natomiast mi ten mikser będzie pomagać mieszać wszystko, żeby było dobrze wymieszane. Także to akurat nie jest konieczne. Jak nie macie takiego miksera, to nie trzeba tego ubijać. Ale jak będzie jeszcze bardziej pulchne będzie po prostu ciasto. Także chwilkę wymieszam, żeby dobrze się te żółtka wymieszały z cukrem i będę dodawać pozostałe składniki. Banany muszą być dojrzałe. Jak są takie nawet bardzo dojrzałe, to też jest dobrze. Będzie bardziej słodko. Tutaj nie dajemy dużo cukru, jak widzieliście, tylko łyżkę. To później można sobie dosłodzić cukrem pudrem, syropem klonowym, miodem. Miód byłby idealny. Ja będę robić z cukrem pudrem, dlatego że wszyscy z cukrem pudrem lubimy. Słychać mojego kota, on chce wyjść na dwór, już jest późno, już go nie wypuszczę. Szczypta soli. I dodajemy to mleko i jogurt. Mleka dodaję 80 gram. I 100 gram na razie, 100 gramów jogurtu, ale później będzie na pewno trzeba więcej. To wszystko zależy też od wielkości jajek, od wielkości bananów. Jak te banany są dojrzałe, to później to ciasto wychodzi. Także lepiej, znaczy zawsze można też mąki dosypać, to nie ma problemu. Ale dodaję około 100 gramów i teraz jak dodam banany i mąkę, banany najpierw rozcieram widelcem. Po prostu najlepiej się widelcem rozciera. Na taką papkę. Jak lubicie, można rozszerzyć troszkę mniej, tak żeby tam jeszcze były kawałki bananów w tych racuchach. Natomiast nawet jeżeli dodaję 2 banany, to nie są te racuchy takie bananowe bardzo. One mają delikatny smak bananów, ale to nie jest tak, że te banany tak krzyczą w tych racuchach. Ja mówię racuchy, ale wiem, że to wszystko zależy od domu, od regionu. Niektórzy nazywają to placki, także mogą to być placki, mogą być racuchy. Niektórzy uważają, że racuchy są tylko na drożdżach. Jak najbardziej. Ja nazywam to racuchy. I teraz to mieszam. Tak, żeby dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. No i resztę mąki. I teraz tak, proszek do pieczenia, 1,5 łyżeczki. Jak nie lubicie proszku do pieczenia, można dać 1 łyżeczkę, też będą dobre. A można spróbować bez proszku, bo tutaj będzie to bardzo takie puszyste, ale to
Proszek w takich ilościach, jak ktoś nie ma jakichś specjalnych problemów, gdzie proszek zdrowotny, gdzie proszek szkodzi, on nie jest szkodliwy. I to wiem na pewno, bo tutaj, gdzie mieszkam, są po prostu normy w mące. Znaczy, normy nie są w mące, ale sprzedawana jest mąka, gdzie na 100 gramów jest łyżeczka proszku i tutaj wszyscy na tym pieką, kupują i nikt się nie skarży na problemy z proszkiem, nie ma żadnych tutaj afer, że za dużo proszku. No po prostu proszek ogólnie, on ma jakieś tam właściwości, które gorzej się wchłaniają, jakieś składniki, no ale to by trzeba tego jeść dużo, a czasami jak łyżeczkę proszku zjemy. Oczywiście ja mówię dla osób zdrowych, ale to jak kto lubi. No i teraz dodałem jeszcze trochę jogurtu, tak żeby to było takie kapiąca, jak się podniesie, żeby to tak kapało. Żeby to po prostu nie było ani za gęste, ani za rzadkie. Jak będzie za rzadkie, no to się rozleje na patelni. Za gęste, no to nie będzie takie jak powinno być. Będą takie za bardzo zbite to będzie. To musi być takie pulchne, piękne. Zobaczcie, to już jest takie fajne. Ale teraz jeszcze jak dodam to rozbite białko, no to już zobaczycie jak to będzie wyglądać. I przede wszystkim to super smakuje. Kiedyś próbowałem robić takie też pseudoracuchy, pseudoplacki, które pięknie wyglądały. Na internecie to furorę robiło. No i zrobiłem, natomiast w smaku było takie, że oczywiście zrobiłem pierwszy i ostatni raz. Natomiast te placki są przepyszne. Są też pulchne, ale mają smak. No to jest najważniejsze. Jak już robimy sobie deser, no to ten deser musi być dobry, musi mieć smak. To kompletnie bez sensu jest zrobić desery, które nie są dobre, prawda? Więc zawsze staram się wyszukać takie przepisy, które raz, że oczywiście wyglądać ładnie też muszą, ale przede wszystkim muszą dobrze smakować. A tu uwierzcie mi, to jest super dobre. Oczywiście z gustami się nie dyskutuje, jak ktoś nie lubi takiego, no to nie będzie dobre dla niego, ale ogólnie dla osoby, która lubi placki, jestem przekonany, że będzie super dobre. No i to wszystko i teraz zabierzemy się za smażenie. Będę smażył na gęsim smalcu. Dlaczego? No gęsi smalec jeszcze dodaje smaku. Można na maśle, też by było super, ale ja dzisiaj wybrałem, że będę robił to na gęsim smalcu i faktycznie wychodzą rewelacyjne. Zobaczcie, jak kładę te placki, one się nie rozlewają, tak? One po prostu tak delikatnie się rozchodzą, ciągle są takie troszkę grube, nie mogą być za grube, no bo wtedy trzeba długo smażyć i one po prostu na zewnątrz będą zbyt przypalone. Znaczy, można zrobić takie grubsze, ale one nie będą takie, jak powinny być. Ja kiedyś próbowałem i takie wyschnięte trochę były. A one mają być takie soczyste, takie super dobre. I ja teraz przyspieszam to wideo oczywiście, bo nie chcę Was trzymać, ale zobaczcie, no tak mają wyglądać właśnie placki. No nie mogą być takie blade, bo jak będą blade, no to nie ma smaku. Musi być tak troszkę przypalone, przypieczone. O, ten nawet lepiej, jeszcze lepiej. Na zewnątrz jest takie chrupiące, także nawet jak położę teraz te na talerzu i będą przez czas, kiedy pozostałe placki będę smażył, będą się robić, będą tak leżeć, to ciągle będą chrupiące. No i kolejne placki. No to akurat jest troszkę zbyt blade, ale zaraz go właśnie przewróciłem i kolejne. Smalcu trzeba dodawać oczywiście, no bo one wypiją ten smalec. Można na oleju robić jak najbardziej. Kiedyś robiłem głównie wszystko na oleju, no teraz już szukam tego smaku, żeby był jakiś dodatkowy smak. No bo jednak olej nie to, że źle smakuje, ale nie ma takiego dodatku do tego. Jak smażę na maśle, no to musi być masło klarowane.
żeby się nie przypalało, no bo wtedy jest szkodliwe. Smalec też jest szkodliwy, no ale tu nic nie dymi, nic się nie przypala. Zobaczcie, przepiękne. O. I teraz na to, tak jak mówiłem, jak lubicie. Czy to jest miód, czy też syrop klonowy, czy też jak w moim przypadku to będzie cukier puder. I gotowe. 20 minut i mamy. To słuchajcie, czas, żeby spróbować. Słuchajcie. Teraz wam pokażę, jakie są pulchne w środku. Po prostu przepyszne. Nie są zbyt słodkie. Mają taki kwaskowaty, znaczy może nie tyle kwaskowaty, ale właśnie taki zrównoważony smak od jogurtu. Czuć banany, ale też bez przesady, no. Naprawdę polecam, żeby zrobić. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.